Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Luz de Maria de Bounie, orędzie Matki Bożej na czasy ostateczne. Uroczystość niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Umiłowane dzieci mojego niepokalanego serca, moje błogosławieństwo pociąga za sobą nie tylko moją miłość do każdego z was, ale także cechy, których pragnę dla moich dzieci. Każdy musi przyjąć cechy, które niesie ze sobą moje błogosławieństwo, i powiększyć je, aby następnie przyjęły się w was, a później zostały przekształcone w dary. Dzieci, bez wysiłku nie możecie sprawić, by jakikolwiek atrybut, cnota czy dar wzrastał w was. Ten, kto nie jest wytrwały, jest jak lampa, która gaśnie przy lekkim wietrze. Musicie się starać, aby ta siła woli, postanowienie, pragnienie posłuszeństwa woli Trójcy Przenajświętszej umacniały was, gdy tego potrzebujecie. W tym dniu, w którym w szczególny sposób obchodzone jest moje niepokalane poczęcie, patrzę na ziemię i to, co widzę, nie daje mi zadowolenia, zmniejsza się liczba moich dzieci, zwłaszcza w dużych miastach. W małych miejscowościach, w małych miasteczkach jest miejsce, gdzie widzę większe oddanie i większą miłość do mojego syna, ponieważ to, co ofiarują mojemu synowi i mnie, rodzi się w sercu. W niektórych miejscach ofiarowują mi puste modlitwy, msza święta jest odprawiana bez prawdziwej miłości, różańce są ofiarowywane bez głębi, a do tego doszedł człowiek i co już było zapowiedziane, z powodu osłabienia poczucia odpowiedzialności, jakie posiada stworzenie ludzkie jako dziecko Boga Ojca. Człowiekowi dano przestrzeń do rozwoju i do złego wykorzystania wolnej woli. W obliczu tego chaosu ludzkość, posuwając się naprzód lub cofając jak niekontrolowana masa, doszła do regresu z powodu niewłaściwego użycia wolnej woli, dogłębnie oddaliła się moralnie we wspólnym życiu, w wychowaniu, w ludzkiej uczciwości, w szacunku, w cierpliwości, w wysiłku, a wy stale przeżywacie ten regres na poziomie osobistym i jako społeczeństwo, ponieważ nie przestrzegacie i nie zachowujecie ludzkiej etyki. Moje dzieci wyidealizowały nadmierne pragnienie posiadania, zwłaszcza w odniesieniu do tego, co materialne i skończone. Dlatego wzywam was do uświadomienia sobie siły woli, którą musicie zachować, aby wzrastała w was miłość mojego syna. Czy chcecie mieć dobre życie? Czy chcecie znaleźć prawdę? Czy chcecie się rozwijać? Trzymajcie się miłości płynącej z najświętszego serca mojego syna, a jako matka ofiaruję wam moją, która będzie pośredniczyć dla każdego z was bez różnicy, dopóki będziecie żałować i postanowicie naprawić wyrządzone zło i skierować się ku dobru. W tej chwili moje dzieci kierują swoje życie ku temu, co niewłaściwe, znajdują się w poważnym kryzysie, o którym zostały wcześniej ostrzeżone, ale jaki jest motyw, który nie pozwala im tego odwrócić? Nie patrzycie w głąb siebie, szukacie na zewnątrz siebie tego, co znajdziecie tylko w sobie. To właśnie z tego powodu człowiek wchodzi w poważny kryzys osobisty, z którego nie wie jak się wydostać. A jest tak, że ludzkie stworzenie nie rozumie, że jeśli nie skupi swojego życia na Bogu, wszystko inne doznaje wielkiego zaburzenia, opuszcza swoją oś i kręci się bez zatrzymania. Jakże często wzywałam was do poznania mojego syna. Wzywałam was, abyście badali mojego syna, abyście zarówno rozumowali, jak i będąc świadomi tej boskiej miłości, zostali pociągnięci do Boga. Moje dzieci posiadają inteligencję, ale została ona zaciemniona przez diabła. Ludzkość nie chce rozumować, powiedziałam wam, że miłość jest siłą woli, powiedziałam wam, że miłość porusza wolę. Tylko, że w tej chwili,
Kiedy ludzkość nie wie, czym jest prawdziwa miłość, nie potrafi przemienić woli i człowiek upada, zdominowany przez tę dominującą wolę, która każe mu wybierać to, co łatwe i światowe, bo wobec słabości człowieka ta wola urosła, dumna i dominująca, narzucając się w ten sposób człowiekowi. W domach widzę wielki brak prawdziwej miłości i wielką słabość w utrzymaniu harmonii, a to dlatego, że centrum domu nie jest mój syn, że nie zbieracie się, aby wznieść prośbę do nieba, a ja dalej czekam na wezwanie, aby wam pomóc. Jako matka całej ludzkości pragnę, abyście osiągnęli poznanie prawdy i zbawili swoją duszę. Oto stoję przed każdym człowiekiem z moimi rękami wyciągniętymi ku wam, aby was doprowadzić do mojego Syna. Umiłowane dzieci mojego niepokalanego serca, chwile sprawiają, że myśli człowieka ścigają się i powodują, że działa on bez powodu, idąc naprzód w gniewie. Ta wada człowieka spowodowana jest brakiem zjednoczenia człowieka z jego Stwórcą, z powodu czego jego decyzje są odpowiedzią na szaleństwo, w którym pogrążona jest ludzkość, szaleństwo spowodowane przez zło, aby przyspieszyć formalny wygląd wielkiego oszusta. Znajdujecie się w wielkich zmianach, które otaczają ludzkość, nieoczekiwanych zmianach sfabrykowanych przez umysły możnych tego świata, przez które cierpienie spada na niewinnych. Narastają walki i zamykane są granice, ponieważ nie uznajecie siebie nawzajem jako dzieci Boga, a potężni wierzą, że mogą przejąć stery decyzji o przyszłości ludzkości. Ukochane dzieci, znajdujecie się w pozornym pokoju, lecz w jednej chwili odkryjecie, że ten pozorny spokój zniknął i stając przed lustrem rzeczywistości zobaczycie, jak komunizm i masoneria wprowadzili was w zamęt i wykorzystali ten zamęt, by was zdominować. Zbudowali oni wieżę Babel, broń nie została skonstruowana przez człowieka po to, by na nią patrzył, lecz po to, by zademonstrować swoją moc swoim bliźnim. W tej chwili stworzenie drży z powodu ludzkiego nieposłuszeństwa i ludzkiego działania. Dokąd prowadzi was pojedynczy akt pychy? Do smutku nad smutkami. Módlcie się, moje dzieci, módlcie się za Europę, wielkie miasta padną ofiarą terroru i ziemia się zatrzęsie. Umiłowane dzieci mojego niepokalanego serca, przeciwieństwem zła jest dobro, jedność, miłość, braterstwo, mądrość, łagodność, przebaczenie. Proszę was, dzieci, abyście powstrzymali wewnętrzny gniew, którym zostaliście skażeni i który przyjęliście, abyście zobaczyli oczami światła miłości mojego Syna. W ten sposób przyciągniecie boską miłość do ludzkości, będziecie piorunami, które zatrzymają postęp zła, które przeniknęło do wnętrza człowieka. Podejmijcie trud życia w pokoju wewnętrznym, życia w miłości, bycia wyrozumiałym i odłożenia na bok wyniosłości i tego, co światowe. W przeciwnym razie będziecie mieli udział w wielkich błędach, które uwięziły ludzkość i przez które będzie cierpiała duża jej część. Mój Syn nie opuszcza was, nie opuszczajcie go, nie zostawiajcie go bez korony. Mój Syn wzywa was i błaga o was, ja błagam o mądrość dla was i abyście byli miłością na podobieństwo mojego Syna. Dzieci, niosę was na moim płaszczu, jako gwiazdy pełne blasku, które oświecają swoją wiarą i swoją miłością wszystkich tych, którzy nie kochają mojego Syna, którzy nie są posłuszni Jego wezwaniom. Niosę was, świętą resztkę, was, którzy czytacie i słyszycie moje słowa, nie przypadkowo, ale dlatego, że jesteście wybrani, abyście uświadomili sobie to błogosławieństwo, do którego zostaliście powołani przez Ojca. To, co wam zapowiedziałam przez wszystkie moje objawienia, wyjaśniłam przez tę córkę moją, tego proroka mojego Syna, a więc moją.
Nie wahajcie się w podejmowaniu decyzji, kiedy musicie wzgardzić tym, co światowe i zwrócić się bardziej ku miłości, prawdzie, miłosierdziu i przebaczeniu. Dzisiaj w tym szczególnym dniu, w którym wy, moje ukochane dzieci mojego niepokalanego serca, oddajecie mi swoją miłość i hołd, przychodzę prosić was o wasze oddanie, przychodzę prosić was o odpowiedź, której pragnę, a jest nią bezwarunkowe tak na prośby mojego Syna. Już wkrótce ciemność dotknie ludzkość, a wraz z nią pojawi się ból w całej swej okazałości. Dlatego jestem tutaj, ja, która jestem waszą matką, aby was chronić i bronić, aby utrzymać was w moim sercu, sanktuarium, w którym będę chronić tych, którzy są moi. Przyjdźcie do mnie, czekam na was jak matka, która nigdy nie zamyka drzwi swojego domu przed swoimi dziećmi, jak matka spragniona miłości. Przy tylu okazjach widziałam was wielokrotnie, jak wciąż jesteście tymi samymi, za których się podawaliście, bo zachowanie oznacza coś zupełnie innego niż to, co mówicie mi swoimi słowami. Jeśli naprawdę mnie kochacie, odnawiajcie się w duchu hojności, w bezgranicznym wysiłku. To jest chwila, aby dać z siebie wszystko, aby zostawić za sobą to ego, cały egoizm, całe ludzkie ego. Ludzkość, wy wszyscy, uważajcie. Zbliża się ta chwila, rozlewa się kropla z kielicha mojego Syna, krew Jego przenajdroższej krwi, którą przechowuje kielich sprawiedliwości. Nie bądźcie wciąż tacy sami, zaprzyjcie się siebie, bądźcie szczerzy wobec siebie i wobec mnie. Twierdzicie, że tak bardzo mnie kochacie, a nadal zbieracie resztki z boskiego stołu. Twierdzicie, że tak bardzo mnie kochacie, a nie jesteście w stanie podjąć wysiłku, by się zmienić. Chcecie zmienić ludzkość, chcecie zmienić tych, którzy są wokół was, a wy nadal jesteście tacy sami. To mnie boli i taka postawa mojego ukochanego ludu jest tym, co przynosi tyle nieszczęść. Moi umiłowani, módlcie się nieustannie, pracując i działając na podobieństwo mojego Syna. Kochajcie, wyrzeknijcie się wszystkiego, co oddala was od mojego Syna i ode mnie. Nie możecie nazywać się wiernymi, jeśli nie zaprzeczacie sobie, gdy chodzi o to, co was ode mnie oddala. Módlcie się, umiłowane dzieci, módlcie się. Błogosławię was, kocham was i prowadzę. Jestem sztandarem ludu mojego Syna w tej ostatecznej chwili. Błogosławię waszą istotę. Błogosławię umysł każdego z was, abyście nie pozwolili sobie na odwrócenie się od mojego serca. Błogosławię was moim matczynym sercem. Błogosławię was, prosząc, aby każdy z was był orędownikiem swojego brata. Módlcie się, moje dzieci, módlcie się i bądźcie tymi, którzy realizują wolę Bożą. Błogosławię was, Matka Boża.